Dzień dobry, witam, cześć, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Cześć, witam w sobotę. Kolejny film z serii, właściwie był tylko jeden odcinek, Zrób to sam. Dzisiaj Siemens EQ6, słuchajcie, akurat w wersji jest 300, ale to nie ma większego znaczenia przy tematyce dzisiejszego filmu. Zrób to sam, czyli jak sobie zrobić przegląd ekspresu. Zresztą na taką usługę ten ekspres został oddany. Jak sobie zrobić samemu przegląd ekspresu. Pierwsza część łatwiejsza, czyli od zewnątrz, bez rozbierania, i druga część tego przeglądu już po zdjęciu obudowy, sprawdzenie wszystkiego w środku. Także zapraszam, działamy. Siemens EQ6 S300 oddany na przegląd. Pierwsze co, ocena stanu, standardowo ekran przetarty jakąś szmatą, ale słuchajcie, no. Jest przynajmniej od zewnątrz jest czysto. W miarę zadbany. Robimy kontrolę, czemu nie? Tu zawsze, zaglądajcie, zdejmujcie tą osłonkę. Tu zawsze jest zło. Tu jest ok. Wyciągamy spieniacz. Kontrola lubi sobie tutaj czasami pęknąć to mocowanie. Tu jest też wszystko ok. No zobaczcie, aż miło, jest czyściutko. Zbiornik wody. No, tu jakbym się miał czepić. Pamiętajcie, jak nalewacie odkamieniacz, no tutaj pytanie, czy było odkamienianie robione, bo te ślady są poniżej linii odkamieniania, ale no nie bawmy się tu w detektywów, bo to nie o to chodzi. To chowamy, tacka. A klient mi zostawił niespodzianeczkę. Ale nie wiem, czy to być może, że spadło z zaparzacza podczas transportu. Czasami, słuchajcie, ten cake się przyklei i tak to wygląda, bo ten puszek tu w środku, zobaczcie, to jest w miarę czyste, tu się ten puszek przykleił. Być może, że cake został na zaparzaczu, no i podczas jazdy na wozie drabiniastym opadł ten cake, bo tacka też, jak widać, jest tutaj w miarę ok, nie ma się czego czepiać, nie bądźmy drobiazgowi. Wiem. Idziemy dalej. Czy była dolewana woda do zbiornika? Wielu śladów nie ma. Do zbiornika w sensie w ten sposób. Wygląda na to, że nie. Po rozebraniu się dowiemy, jak już jesteśmy z tej strony, albo nie. Po kolei. Pokryweczka. Zaglądamy tu. Słuchajcie, taka podpowiedź. Weźcie sobie jakiegoś płynu raz na jakiś czas, jak wam się skończy kawa w hopperze. Przetrzyjcie sobie to, bo no to jest narośl tłuszczu, który jest zawarty w ziarnach kawy. Warto sobie to przetrzeć. Zdejmujecie sobie tą gumę, to jest żadna filozofia. Jeśli mówimy o przeglądzie, no to mówię po kolei. Bierzemy sobie, ja wam pokażę. Bierzemy sobie ręcznik papierowy na przykład, jakiś odtłuszczacz. Ważne, żeby był to odtłuszczacz, bo zwykły płyn, chociaż może płyn do szyb z alkoholem wam to ruszy. No i patrzcie. Ja to robię tak, że to nawilżam i potem szczoteczką do zębów to czyszczę, no ale chcę wam pokazać, że to działa. Jeszcze trochę miodu. O, widzicie? To wszystko macie w hopperze. To jest kawa, tak? Ale ten tłuszcz z kawy jełczeje. Ja już czuję ten zapach, jak się zmywa ten tłuszcz kawowy. Strasznie to, słuchajcie, śmierdzi. To jest zapach, no tak, no wiecie, jak zostawicie masło na miesiąc, to ono zjełczeje. I wydaje mi się, że to jest zapach właśnie takiego zjełczałego tłuszczu. Ja na razie tylko chcę wam pokazać, że to działa, bo zobaczcie, nie lepiej to już tu wygląda w porównaniu do tu, gdzie nie czyściłem. Do tego wrócimy. To jest kosmetyka, słuchajcie. Zaglądamy do serducha. Słuchajcie, zadbany ekspres. Tajna księga. Pamiętajcie, jest w ekspresach coś takiego jak tajna księga. Tu włożona taka malutka. Jeszcze w pudle dostajecie w komplecie tajną księgę zwaną instrukcją, słuchajcie. Zaparzacz. Wyciągamy. Słuchajcie, tu wygląda na to, że jest nowa uszczelka. W środku, no zaparzacz wygląda dobrze. Wypinamy klapkę, pamiętajcie o tej klapce. Słuchajcie, nowa końcówka, widać. Ja wam pokażę, jak wygląda stara, bo mam tu naszykowaną. Na starych końcówkach już widać takie, może to przybliżę, ślady zużycia, bo uszczelki możecie sobie wymienić i to zawsze zalecam robić, jak dbacie o zaparzacz raz na jakiś czas. Natomiast widać zużycie, bo tutaj, o, dla porównania, zobaczcie, to jest nówka, to jest już wytarta w jakiś tam sposób. Ale
jeśli robicie sobie przegląd zaparzacza, to teraz tu w lewym górnym rogu wyświetla wam się symbol tej końcówki. Przy okazji przygotujcie sobie, tak żebyśmy mieli komplet. Kapturek, ja to nazywam kapturek, to jest złączka zaparzacza, też symbol właśnie w tym momencie wam się wyświetla serwisowy w lewym górnym rogu. Przygotujcie sobie uszczelkę, jeśli ja robię przegląd, to nie będę się zastanawiał, ona wygląda na nową, końcówka wygląda na nową, końcówka to jest na bank nowa, bo nie ma na niej żadnego śladu użytkowania, więc nie będziemy jej wymieniać. Natomiast tu jeszcze w lewym górnym rogu wyświetla wam się o-ring zaparzacza, więc macie te 3 podstawowe rzeczy do przeglądu gotowe. Ten zaparzacz to w ogóle wygląda jak nowy, słuchajcie. Ja nie bardzo wiem, co mam tu przeglądać, no wiadomo. Zaparzacz zostawiamy. Zaparzacz to powiem wam szczerze, że można by mi było wmówić, że jest nowy. Widać ślady smaru, widać, że klient smarował. O, może to trochę przesada, może nie. Nie będziemy tego teraz tutaj rozkminiać. Tu wiadomo, jest brud. Właściwie, zanim go rozbierzemy, to już można sobie to jakimś odtłuszczaczem, jakimś płynem do czyszczenia zapsikać, bo to są stare, zaschnięte ślady. One potrzebują trochę czasu, a ponieważ będzie nam kapać do ekspresu, to niech to sobie moknie. Teraz tu zaglądamy, to jest kolejna rzecz do sprawdzenia. Chcę wam jakoś to pokazać, jak to się wyciąga, spróbujmy. Spróbujmy tutaj przybliżyć na tą szufladkę, na ile się da, wyostrzyć. Tu jest taki ząbek, słuchajcie. Spróbuję wam go pokazać do światła, tu. Nie wiem, czy go widać. Nad tym ząbkiem trzeba przegiąć w ten sposób całą tą. Bardzo robić to delikatnie, bo to łatwo pęka. To się jakaś wielka krzywda nie stanie, ale o, żeby nie złamać tego ząbka. Ten ząbek trzyma zaczepiony tutaj o element szufladki. Trzeba to wyjąć, bo ja już widzę dlaczego. Tutaj bardzo rzadko ktokolwiek zagląda. Spójrzcie, co tam się dzieje. Widzicie? To jest zbrylona kawa, to jest normalne. Tutaj się sypie zmielona kawa, ona się bryli, od wewnątrz idzie wilgoć. Trzeba to wszystko stąd wydobyć. Ja sam, słuchajcie, mówię wam jak żyć, jeśli chodzi o ekspresy. Natomiast sam się kiedyś złapałem w moim EQ 8-9, nie pamiętam, firmowym, że zapomniałem tu zaglądać i któregoś razu zrobiłem sobie kawę, słuchajcie, i ona była taka dziwna w smaku, jakaś kwaśna. Okazało się, że tu mi się zrobił purchlaczek pleśniowy, który z racji tego, że ekspres mieląc kawę drży, wpadł mi i mi się zaparzył, także nie było smacznie. Nie miałem żadnych problemów żołądkowych, ale no nie było to smaczne, a świadomość, że piłem pleśń, zobaczcie, ile się tego sypie, widać chyba, nie? Czy nie widać? Możecie sobie to właśnie w ten sposób wyczyścić. Ja wam zaraz pokażę, co ja stąd wyciągnąłem. Tu oczywiście jeszcze wjedziemy jakimś płynem, ale to za chwilę. O, to wszystko się wysypało tam w środku. Nie wiem, czy to widać tam. To wszystko się wysypało z młynka. Znaczy z młynka, z komory tej szufladki. Zaparzacz. Słuchajcie, no pokażę, bo o tym jest film. Więc uszczelka. Tutaj to tak naprawdę należałoby odpalić ten ekspres, bo tutaj wygląda na to, że wszystko jest nowe. Od razu, jeśli nie, już umyliście zaparzacz, bo oczywiście myjemy ten zaparzacz, to od razu ją smarujemy. Ja powtarzam, to smarowanie służy temu, żeby się ładnie ułożyła przy pierwszym zapięciu. Wymieniamy tą końcówkę. Ja nie mam nowej końcówki, mam tylko tą używaną, żeby wam pokazać, bo wiedziałem, że tu jest nowa. Słuchajcie, tu są 2 wkręty. Spróbuję je pokazać. Tu są 2 wkręty, o, jeden się błyszczy. Już wam pokazuję, jak to rozmontować. Jeden jest tu, musicie sobie rozpiąć ten zaparzacz, żeby się do tego dostać. I wciskamy tu. To nam idzie w dół. O, i tu jest drugi, widzicie? Jeden, drugi. Odkręcamy to. Ja wam to pokażę, wkładając z powrotem tą samą końcówkę. Ja wam to pokażę. Wykręcamy jeden wkręt, który pokazywałem. Nie musicie do końca, chociaż ten się akurat wykręcił do końca. Przekładamy tu, tak żeby mieć widok na ten wkręt. No wiadomo, no musimy mieć do niego dostęp, tak? Przekładamy tu. Ja to sobie położę. A może i uda się w powietrzu. To wypadło. Mamy 2 wkręty. I to jest taki element, spójrzcie. Tylko nie pomylcie. Mieliście na początku filmu symbol. Nie pomylcie, bo bywają na przykład 2 mm dłuższe tutaj. Jeśli założycie dłuższą, chodzi o to, żeby tu było identycznie. Wszystko musi być identycznie, bo jeśli założycie nie ten rozmiar,
tego kolanka, tej złączki, to narobicie sobie szkód. Dzisiaj taki trochę gadania. Wkładacie ją tu z powrotem. Wcelowujecie się w te otwory, które tam są. No i teraz trzeba to skręcić. Czyli odwracamy sytuację. Problem polega na tym, że te wkręty nie magnesują. Nie są magnetyczne, więc tu przybornik w postaci pensety, albo możecie te wkręty od razu włożyć do złączki. Ja się nauczyłem robić to w ten sposób. Więc zróbmy to. Wkręcamy penseta. Można to robić śrubokrętem, nawet zalecam. Będzie wam łatwiej przycelować. Mamy to. No i teraz druga, słuchajcie. Tutaj to wiecie, żadna filozofia wielka, po prostu trzeba wkręcić wkręty na swoje miejsce. No i co tu dużo gadać. Tu nam pracuje. Ja bym jeszcze tutaj miodem podlał. Niech to wszystko się tu dzieje. Wiecie, dajcie chemii popracować, pamiętajcie, odtłuszczacz, płyn z alkoholem, to i tak wszystko potem się wytrze. Ta ścianka nie ma kontaktu z kawą, bo takie pytania też się trafiały. Ta ścianka to jest ścianka działowa ekspresu, po drugiej stronie macie całą konstrukcję, którą zobaczymy w drugiej części filmu. No i co? I kręcimy. Z wyczuciem, bo to pamiętajcie, wkręcacie w plastik. O! Mamy wymienioną uszczelkę, w teorii mamy wymienioną złączkę. Pozostaje nam kapturek. Ważna rzecz, bo wiele osób tego nie robi. Zdejmijcie też sobie tą gumę. Ona jest tutaj, spójrzcie. Jedna wpinka, druga wpinka. Ją po prostu się ściąga. Bo pod tą gumą, tu widać, że ktoś zadbał. Pod tą gumą bardzo często jest syf. Kurczę, ten zaparzacz to wygląda na nowy, powiem wam szczerze. I wymieniajcie te złączki. Mówiłem o tym na live'ie, a teraz powiem o tym tutaj. Czasami to wychodzi łatwo, słuchajcie, czasami to wychodzi ciężko. Wiem, że to brutalnie wygląda. O! Chodzi o to, że tu jest zadziorek. Spójrzcie. I on zaczepia się o to pole, więc trzeba tutaj w tym miejscu podważyć, żeby go wymienić. No proste. Wkładamy drugi na zbliżeniu, czyli wsuwamy tutaj te ramionka i pyk. Włożyć jest dużo prościej. Po umyciu gumy zakładamy gumę z powrotem. Musicie tylko znowu sobie tą złączkę przesunąć. No i tu musi wam to ładnie wejść. Skoczyć na te zatrzaski. No i tyle. I mamy, słuchajcie, oporządzony wstępnie w formie użytkownika zaparzacz. Tutaj się nam moczy. Co pozostaje? Pozostaje tu posprzątać w komorze i odpalić ten ekspres, sprawdzić, co się dzieje. To mamy wyczyszczone, jeszcze ja tu psiknę. Tu bez przesady, nie przelejcie tutaj, bo tu jest blisko młynka. A im mniej, słuchajcie, wilgoci w młynku, no tym lepiej, tak? To, co się nasypało, od razu wyciągnijmy. O, widzicie, ile tego nie widzicie. Zobaczcie, ile tu tego wylazło. Z samej tej komory, no tej szufladki, tak? To sprzątamy. To są rzeczy wymienione, wtórne już w tej chwili. No i teraz tak, albo profesjonalne narzędzia serwisowe, słuchajcie, czyli zestaw szczotek. No ja wiadomo, ponieważ robię to kilka razy dziennie, to mam takie coś. Uprzedzając pytania, kupiłem to w Lidlu, to jest taka szczotka elektryczna z kilkoma końcówkami, USB-C z akumulatorem. No jedziemy, tu wam się nigdy, słuchajcie, już nie domyje to na TikTok.
mamy to z grubsza wyczyszczone, narobiło się bałaganu, no ale wielokrotnie to powtarzam. Przy kawie zawsze tak będzie. Mamy to wstępnie oczyszczone. Zaparzacz jest nasmarowany, wygląda jak nowy. No to co? Zapinamy. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie też o klapce, którą już zgubiłem. Musimy włożyć, no i oczywiście jeszcze ważna rzecz. Zadbajcie o czystość tego, zobaczcie. Już tutaj się coś pojawia. Już tutaj jakieś zalążki pleśni się pojawiają, więc to też trzeba przetrzeć. Nie doprowadzajcie do tego, żeby ekspres wam spleśniał. Bardzo często się z tym spotykam, że gdzieś ekspres się zepsuł, został postawiony gdzieś w garażu, w chłodnym miejscu, wilgotnym. No i nawet dzisiaj miałem, słuchajcie, mail od klienta, który kilka miesięcy temu u mnie naprawiał Nivonę bodajże. No i nie znam szczegółów. Napisał mi, że została gdzieś tam postawiona w firmie w chłodne, nieogrzewane miejsce. Dzisiaj ją wyciągnęli z pudełka. No i ona jest cała porośnięta pleśnią. No niestety, wilgoć. Tam jest, wiecie, kawa. Kawa jest przepożywką dla pleśni, więc jeśli już trzymacie gdzieś ekspres magazynujecie, to w cieple i w przewiewnym miejscu. Nie zamykajcie go szczelnie w folię, w pudełko, no bo to się skończyć może jak się skończy, czyli pleśnie. Wiecie co? Nie mogę na to patrzeć. Nie to, żebym tutaj krytykował, ale jak już dbamy o ten ekspres, weźmy ten ekran troszeczkę, żeby on się tu ładnie prezentował. To oczywiście robi się na końcu, ale magiczne środki. Jest trochę porysowany, ale to słuchajcie, ekran dotykowy, paznokcie u kobiet, dotykany wielokrotnie. Często widać na przykład przy przyciskach cappuccino czy latte ślady pazurków. Słuchajcie, część kobiet ma dłuższe pazury, jak powiedział, paznokcie. No i one zostawiają ślady, wiecie, no kawę się pije codziennie, każde takie pyknięcie paznokciem. No ale zobaczcie. Wiadomo, nie jest idealnie, ale od razu lepiej. Dalej będziemy myć później. Zakładamy. Kompletujemy ten ekspres. Bardzo ważna rzecz, bo bez tego wam ekspres nie ruszy. To schowam później. Przypominam. Czujnik włożenia zaparzacza w tym ekspresie znajduje się tu. I wciska go ten element, spójrzcie. O, on tu wchodzi. Pyk, pyk. Jak tego nie włożycie, tam się nie wciśnie mikroswitch, ekspres będzie mówił: zamknij klapę. Taca. No i testujemy i kończymy dział tego filmu, część pierwszą tego filmu, czyli przegląd od zewnątrz. Idę po wodę. Wróciłem ze studni. Wkładamy wodę. Ja wam to pokazuję, bo to też jest ważna informacja dla was. Ja to pokazuję, nie włączając tego ekspresu od razu. W serwisie najpierw się ekspres włącza, jeśli on nie ma tam jakiejś usterki pod tytułem wyrzuca bezpieczniki, bo no może się okazać, że on nie działa w ogóle i ta praca jest na marne. Natomiast no zakładamy, ponieważ to jest zrób to sam, Adaś Słodowy pozdrawia, to no zakładamy, że ten ekspres działał normalnie u nas w domu i po prostu go chcemy wyczyścić, tak? Natomiast w warunkach serwisowych pierwsze co, to taki ekspres właśnie w tym momencie się odpala. Co uczyńmy? Słuchajcie, niniejszym. Odpalamy prąd. Odpalamy, gdzie ty masz guziczek? Pyk. Jakieś wężyka nie dostałem. No trudno. Gdzieś mam. No i co? I zobaczmy, co się wydarzy. Nasypmy kawy, bo to też trzeba sprawdzić. Prawie na minimum już regulacja ustawiona. Czekamy. Wężyka nie ma, albo jest w pudełku. No ale popatrzmy, co się wydarzy. Nie ma wody na pustyni, słuchajcie. Udało się. Odpalamy jeszcze raz kawę. Czy kawy wystarczy? Wystarczy. I jak największą, żeby długo się to lało. I ognia. I próbujemy wypatrzyć, którędy ta woda płynie. Ja się tutaj schylę. Zapina się, jak widzicie, praca zaparzacza.
Patrzę tu, nie mam wam jak pokazać, nie przechylę ekspresu podczas pracy. Ja patrzę tu, muszę zlokalizować, którędy leje się woda. Widzicie? Ciekawe. No, chyba widać, że coś jest nie halo. No dobra, nie ma co tutaj robić potopu szwedzkiego. Czyżbym nie założył uszczelki? Czyżbym coś zepsuł? No sprawdźmy. Tak łatwo możecie oszukać tutaj wkładając coś, tylko uważajcie, żeby nie uszkodzić, bo tam jest microswitch na takim... z takim ramieniem. Można to tam wyłamać, zdarza się. Polało się. Ale o co tu chodzi? Ej, to jest zła uszczelka, słuchajcie, popisał się. To jest uszczelka od Jury. Wszystko jasne. No dobra. To wkładamy i sprawdzamy. Mamy to. Złą uszczelkę założyłem, widzicie? Rutyna, rutyna. To jest dużo cieńsza uszczelka. Pamiętajcie, rutyna może was zgubić. Ja wam pokażę tą różnicę. Po pierwsze jest za duża. Widzicie? Po drugie jest dużo cieńsza, spójrzcie. Widać tą różnicę, nie? Zdarza się, słuchajcie. Błędy się popełnia. I tyle. No kawa się robi. Zobaczmy, jak będą wyglądały fusy. Halo? Przepraszam. Ausgabe wird abgebrochen. Jeśli ktoś zna niemiecki, niech tłumaczy, bo ja tylko umiem czytać. Tu wygląda wszystko ok na ten moment. No teraz wiadomo, w fusach będzie bagno, bo się doktor nie popisał i założył złą uszczelkę. Ciekawy jestem, czy ktoś z was zauważył wcześniej, że ta uszczelka jest zła. No to co? To jeszcze jeden test. Ognia. To jest prawidłowa uszczelka. Sprawdzajcie takie rzeczy. No widocznie miałem wrzuconą jakąś uszczelkę nie stąd, gdzie trzeba. Łatwo o błąd. Po to się te ekspresy po naprawie sprawdza, słuchajcie, żeby tego błędu nie było. Ładnie się parzy. Nic tu się nie dzieje. W tej chwili już możecie spojrzeć. Nic się tu nie leje. Nawet nie kapnie kropelka. Kawa całkiem ładnie wygląda. No i co, słuchajcie? Gdyby tego błędu nie było, to jesteśmy prawie na finiszu. Trzeba jeszcze sprawdzić spienianie. I jesteśmy prawie na finiszu takiego domowego oporządzenia tego ekspresu. Kawka ładnie się parzy. Kolejny krok, jaki należy zrobić, i to już ostatni, to po takich czyszczeniach robicie sobie menu. Wchodzicie sobie... Uczycie się języka niemieckiego. Poczekajcie, spróbuję to wykminić. Kaffeetemperatur, Wasserfilter, Sprachen. Ja zmienię sobie język, o ile jest na polski. Nie ma polskiego, zmienię sobie na angielski, bo no niemiecki nie. I teraz lecimy sobie cleaning and care, czyli czyszczenie i no konserwacja. Po polsku by było, wchodzicie, robicie sobie tutaj calc clean. I dalej, zgodnie z instrukcją obsługi i komunikatami wyświetlanymi na ekranie, lecicie sobie proces czyszczenia tabletką i odkamieniania, a my wracamy i sprawdzamy jeszcze spienianie, tylko muszę zlokalizować wężyk spieniacza. Mam to, słuchajcie, swój, jakiś tam serwisowy. Już nie będę wkładał, jak jest ładnie zablokowane boku. No i teraz jakaś większa szklanka i sprawdźmy, jak idzie z tym spienianiem. I to ostatnia rzecz do sprawdzenia, jeśli chodzi o taki domowy przegląd ekspresu Siemens. Samo mleko spienione. Start. To chwilę zawsze trwa. Grzałka musi się nagrzać do temperatury spieniania. Na razie leci tak jakby gorące mleko. To nie jest spienione mleko.
Coś tu jest nie tak. To nie jest spienione, to jest gorące. Tak jakby nie działał napowietrzacz, ale ja może coś źle wybrałem. No nie, no nie. Spieniacz mleka. Jeszcze raz. Prawdopodobnie zapchany jest napowietrzacz w zaworze ceramicznym. No i niestety trzeba tam i tak zajrzeć, i tak. Ale podsumowując, gdyby to zadziałało, to na ten moment macie taką okresową, powiedzmy kwartalną obsługę ekspresu z głowy, jeśli chodzi o Siemensa EQ6. Teraz jest jakby lepiej. A, chyba się odetkało. Tak. Słychać nawet chyba różnicę, prawda? W dźwięku. Tak. W tej chwili to już jest spienione mleko. Pokażę wam różnicę. Zobaczcie. Tutaj jest praktycznie sama woda w dużej szklance. I leciutka pianka, a tu już się odetkało, bo tu widzicie jest praktycznie cała filiżanka. No teraz wiadomo, osadza się, rozwarstwia się, ale cała filiżanka piany. No i widać, że to jest piana. Oczywiście ja używam symulatora mleka, czyli wody z płynem do naczyń. Czyli to się czasami zdarza. Ten ekspres u mnie, słuchajcie, w kolejce postał, mógł się jakiś kurz dostać do napowietrzacza zaworu ceramicznego, mógł zawór ceramiczny potrzebować się parę razy ruszyć. Z tym ekspresem jest wszystko ok. Robimy calc clean, czyścimy obudowę z zewnątrz i temat mamy zamknięty. A my teraz, słuchajcie, idziemy do drugiej części, czyli jeszcze kontroli wnętrza tego ekspresu. To już dla troszeczkę bardziej zaawansowanych, więc kręcimy. Ekspres już wyłączony z prądu. Wracamy na widok ekspresu. Musimy wszystko pozabierać. Tak naprawdę tackę wodę, zaparzacz może zostać. Tu można przetrzeć, bo tu zawsze będzie trochę mokro po wyjęciu tacki. Jeszcze woda. To już wielokrotnie pokazywałem, ale zróbmy to w jednym filmie. Krętarka. W tym akurat modelu 2 wkręty. Torksiki. Jeden. Drugi. I co? No i co? Ekspres na bok. Gąbeczka. Gąbeczka. Ekspres na bok. Tu się wysypie kawa, ale ja to już mam pod kontrolą. Dobra. Jakieś narzędzie ja używam. To jest, wielokrotnie powtarzałem, w Juli kupiony zestaw takich wciskaków, łamaków do chowania kabli w tapicerce samochodowej, jak sobie jakąś tam kamerkę montujecie czy coś. No tutaj standard, pozalewane trochę, ale to jest pod zbiornikiem wody. Zobaczymy, co się dzieje w środku. Chyba nigdy nie otwierany, bo idzie ciężko. No tutaj musicie uważać, najlepiej załóżcie rękawiczki, bo jak się nie ma wprawy, sam pamiętam moje początki, to tutaj krew się lała przy rozbieraniu tego ekspresu. Pamiętajcie też o tym, żeby tego nie połamać, to jest bardzo kruche. No i teraz co? Musimy to porozklejać, to po pierwsze. I ja mam taką metodę, ale może wam spróbuję to pokazać, bo dawno tego nie było. Tu trzeba trochę popodważać. O. I widzicie, samo wychodzi. Uważając na ramiona tej pokrywki, bo ona jest bardzo delikatna. Ją sobie wyciągamy. Nie będzie wam to tak łatwo szło, jeśli nigdy tego nie robiliście, ale pamięć mięśniowa. Trzeba to robić po prostu delikatnie, nic na siłę. Nie szarpiemy, bo tutaj siedzi przepływomierz. I ten wężyk, który tu wchodzi, trzeba teraz odpiąć. Najlepiej jest to zrobić z tej strony. Bo tu mam dostęp, nie mam wam jak tego pokazać. No i mamy obudowę, nawet tutaj wszystko ok. To wszystko, co widzicie, to są odchody pajączków, które żyją z wami w domu. No, żyją. Nawet jak ich nie widujecie, to one tam są, co widać tu. Najważniejsze rzeczy, jakie są do sprawdzenia tutaj organoleptycznie, poza tym, że trzeba to wszystko wyodkurzać, to czy nigdzie nie ma wycieków. Tu widzę, że jednak była trochę woda dolewana, osłona elektroniki, już ją wyciągam. Widzicie? Zacieki. Widać tutaj ten zaciek. Tu niedużo. Uważajcie, bo ten plastik niby tu chroni tą elektronikę, ale jak wam się tu poleje woda po zawiasach, ona się rozpłynie i ona wpłynie pod ten plastik. Było już wiele takich przypadków u mnie, słuchajcie, i ta elektronika kosztuje duże pieniądze, bo z tego co pamiętam od 600 zł w górę plus wymiana, a jak widzicie tu trochę roboty przy wymianie jest. Zaczynamy od, właściwie jeszcze musimy zdjąć tył, żeby tu inspekcję pełną przeprowadzić. Znowu ekspres na bok.
te 3 zaczepy. O, to schodzi samo się. Tu zawsze jest trochę kawy na koła. No i ja mam na to taką metodę, muszę wziąć na brzeg, że tu trzeba lekko stuknąć. O. I wychodzi. Tu oczywiście do posprzątania. Im mniej tej namielonej kawy w ekspresie, tym lepiej, bo to chłonie wilgoć, kawa jest hygroskopijna i pleśnieje. I sprawdzamy, czy nie widać tu śladów wycieków, czy nic tu nie jest obrośnięte, słuchajcie, zwłaszcza tutaj dół grzałki, czy nie ma śladów takich białych zacieków wody, czy tu nie ma śladów spływającej wody, czy w tym wężyku jest sucho, to jest ważne, bo wtedy oznacza to, że bypass nie przepuszcza. I zawór ceramiczny, najważniejsza rzecz tutaj w tej chwili, spróbuję na niego mocno przybliżyć. Ten wyciek tu pod zaworem to jest norma, ten zaciek kawowy, bo to na złączeniu zaparzacza dokładnie w tym miejscu przy rozłączaniu się z zaworem ceramicznym zacieka stąd z góry kawa. Ten zaciek jest normalny, on jest w każdym Siemensie, który ma choć chwilkę, więc tym się nie przejmujcie. Ważne, żeby zawór ceramiczny nie miał tu od dołu widocznych na tym uchu białych zacieków. Ja oczywiście jeszcze odpalę ten ekspres, ale tu jest suchutko, słuchajcie, a już robiliśmy kawę, robiliśmy mleko, więc no co? No jest wszystko ok. Do poodkurzania, do posprzątania. Tak to wygląda. Pytaliście o to, więc w jednym filmie chciałem wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda taka ocena urządzenia u nas w serwisie. Słuchajcie, trochę tu posprzątam i pora na podsumowanie. Podsumowując, czyścimy zaparzacz, wymieniamy jedną złączkę, wymieniamy kapturek, wymieniamy uszczelkę, najlepiej na prawidłową, nie tak jak ja na początku, no ale słuchajcie, to się zdarza, tego się nie uniknie. Czyścimy całą komorę zaparzacza, czyścimy oczywiście tacki, myjemy sobie hopper, bo to jest stary, zjełczały tłuszcz z kawy, tutaj te osady. Odkamieniamy, czyścimy tabletką, można to zrobić programem Calc Clean, można to zrobić osobno odkamienianiem, osobno czyszczeniem. Nie dolewamy wody do pojemnika na wodę, tylko wyciągamy pojemnik na wodę, idziemy pod kran, dzbanek filtrujący, co tam używacie. I co? I dolewamy wody na zewnątrz, żeby nie nalać wody na tą elektronikę, co już widzieliście, że tutaj też miało miejsce, na szczęście delikatnie nic się nie wydarzyło, ale przypadków takich miałem wiele. Tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o Siemensa EQ6. S ile jest to nieważne, od S100 po S700 czy 900, nie wiem jakie tam są te modele, tak się to robi. Ja się biorę dalej za odkurzanie tych odchodów pająków, za regulację wszystkiego. A wam co? Przypominam o kawkach. Zielona 85%, Arabika 15%, Robusta najsłabsza, ale nie słaba, tylko najsłabsza kofeinowo. Czerwona 60% Arabika, 40% Robusta, mocna dzida 90% Robusta. To jest siekiera, ale chwalona przez widzów, przez moderatorów, którzy są tutaj na kanale, też ją uwielbiają. Ja też ją lubię. Są fani, są antyfani. Czerwona to jest taki złoty środek pomiędzy tymi dwiema, czyli siekierą a delikatną kawą. Maila macie na dole. Napiszcie maila, powiem wam jak te kawy kupić, bo ta kawa jest tylko na zamówienie, ponieważ założeniem tej kawy jest to, że ona ma być świeża, bardzo świeża. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Rady, porady, grupa na Facebooku, link macie w opisie. Dajcie suba, dajcie lajka, będę wdzięczny, jeśli wam się podobało. Jeśli wam się nie podobało, napiszcie dlaczego wam się nie podobało. I słuchajcie, ważna rzecz, bo wspominałem o live'ach, że raz w miesiącu będzie live poradnikowy. Bo tak jak mówiłem, ja porad przez telefon nie udzielam, bo to nie jest profil działalności firmy, ale jest na to zapotrzebowanie. Umówmy się, że takie live'y poradnikowe będą w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Natomiast ponieważ w kwietniu 29 to jest ostatni poniedziałek, ale to jest długi weekend majowy, ładnie wypada, bierzemy 2 dni wolnego, mamy 9 dni wolnego,
to umówmy się, że 22 kwietnia o godzinie 18 jest live, na który możecie przyjść, zapytać o poradę, zapytać o ekspresy, zapytać co ja sądzę. No po prostu zrobimy sobie takie 1,5 godziny, 2 godziny przy jakiejś łatwej naprawie pogadanki, gdzie będę wam odpowiadał na wasze pytania. Więc zapraszam, 22 kwietnia, poniedziałek, godzina 18. Jeśli się coś zmieni, dam znać, ale zakładam, że nic się nie zmieni. Także dajcie subskrypcję, będę wdzięczny. Żebyście nie przegapili tego live'a, bo powiadomienie będzie pewnie ze 3-4 dni wcześniej. Kliknijcie dzwoneczek. Zapraszam do zakupu kawy, zapraszam do serwisu. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, moi mili. Miłej soboty wam życzę. Cześć.